Cześć, ostatnio pokazywałem kilka starych radzieckich odkurzaczy. Dzisiaj chciałbym się dla odmiany zająć ciekawym, zabytkowym niemieckim urządzeniem, które niedawno wpadło mi w ręce. Jakiś czas temu prezentowałem fajny i nadal działający odkurzacz Progress Typ 2 z lat 1930. Zresztą link do tego dawnego nagrania zamieszczę na końcu. A to jest odkurzacz Electro Baby, mniejszy kuzyn odkurzacza Progress. Jest to urządzenie z workiem na kurz umieszczonym na zewnątrz, tak jak na przykład w przypadku tego ręcznego odkurzacza Hoover Dusted, którego też zresztą kiedyś pokazywałem. Żartobliwie można by powiedzieć, że jest to odkurzacz typu na kiju, tak jak te stojące obok mnie polskie powojenne odkurzacze Skrzat czy Syrenka. Wcale nieprzypadkowo powiedziałem, że Electro Baby jest kuzynem odkurzacza Progress. Obydwa te urządzenia powstały w tej samej fabryce w zakładach Mautz i Pfeiffer w niemieckim Stuttgarcie. Na obydwu można zresztą znaleźć to samo logo producenta. Wydaje mi się, że Electro Baby był odpowiedzią firmy Mautz i Pfeiffer na wyprodukowany przez firmę Vorwerk ręczny odkurzacz Kobold model 30, który wszedł na rynek właśnie w roku 1930. Podobno miał on początkowo silnik od gramofonów. Zewnętrznie Kobold był, jak przynajmniej widziałem na fotografii, bardzo podobny do tego odkurzacza Electro Baby. Niestety w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, czy ten konkretny egzemplarz Electro Baby pochodzi sprzed wojny, czy z okresu powojennego. Te odkurzacze były produkowane i w latach 30., ale także przez pewien czas już po wojnie. Znalazłem w internecie ciekawą niemiecką stronę poświęconą odkurzaczom Progress i jest tam także notatka o odkurzaczach Electro Baby. Można zobaczyć m.in. dwa modele oznaczone jako typ H1, przedwojenny i powojenny. Oba są praktycznie identyczne. Model przedwojenny różni się wejściem kabla zasilającego. Miał on na obudowie gniazdko, w które podłączany był oddzielny kabel, identyczny jak w przypadku odkurzacza Progress z lat 30. Ten egzemplarz Electro Baby takiego gniazdka nie ma, co ewentualnie wskazywałoby na jego powojenne pochodzenie. Z drugiej strony to jest model czy typ H bez żadnej dodatkowej numeracji, no więc zakładałbym, że jest wcześniejszy od modeli oznaczonych jako na przykład H1. No i jeszcze jedno, obydwa wspomniane odkurzacze, które widziałem na stronie internetowej, miały metalowe trzonki, a ten ma częściowo drewniany trzonek, który oryginalnie był pomalowany na czarno. Widać tutaj jeszcze resztki farby, czyli ten trzonek wygląda po prostu prościej i taniej od wspomnianych, co może wskazywać na to, że albo cały odkurzacz był modelem wcześniejszym, albo raczej znowu z drugiej strony powstał w okresie powojennych niedoborów, kiedy taki drewniany trzonek był po prostu tańszy i pozwalał oszczędzić na materiałach. Nie potrafię tego teraz wyjaśnić, ustalić. Na odkurzaczu nie ma żadnej daty produkcji. Może uda się nam wspólnie ustalić jego przybliżony okres powstania, czy rok powstania. Napiszę także do moderatora wspomnianej strony internetowej o odkurzaczach Progress i podzielę się z Wami ewentualną informacją w komentarzach lub w opisie do tego filmu. Sprzątnę tutaj troszkę na stole, żeby mieć więcej miejsca dla samego odkurzacza Electro Baby. Krótko o tym odkurzaczu. Tutaj na tabliczce znamionowej obok wspomnianego już logo firmy Mautz i Pfeiffer oraz oznaczenia typ H jest także typowy dla niemieckich urządzeń logotyp VDE, o którym mówiłem już trochę w nagraniu poświęconym odkurzaczowi Progress. Oznaczał on Verein Deutscher Elektrotechniker, czyli Związek Niemieckich Elektrotechników. Symbol ten może być pewną wskazówką przy próbie ustalania wieku odkurzacza, mianowicie VDE to bardzo stara organizacja założona w 1893 roku. W 1937 została przymusowo włączona w struktury Narodowo-Socjalistycznego Związku Niemieckiej Techniki NS-Bund Deutscher Technik. Przyznaję, że nie wiem jednak, czy po tym roku nadal używano loga VDE, czy ujednoliconego NSB DT.
W każdym razie wraz z końcem wojny nazistowska organizacja została zakazana, a od października 1945 roku ponownie możliwa stała się praca pierwotnego związku VDE. Jego organizacje terenowe na nowo zawiązały się w 1946 roku, a w 1950 oficjalnie związek ponownie został zarejestrowany we Frankfurcie nad Menem, gdzie zresztą do dzisiaj z nieco zmienioną nazwą ma prawnie swoją siedzibę. Wynikać stąd może teoretycznie, że albo ten odkurzacz pochodzi sprzed 1937 roku, albo powstał po 1945. Warto też dodać, że w czasie wojny produkcja zakładów Mautz i Pfeiffer została podporządkowana celom zbrojeniowym. Jest zatem mało prawdopodobne, aby urządzenie powstało w latach 39-45, a w dodatku w ostatniej fazie wojny zakłady w Stuttgarcie zostały zniszczone bombardowaniami, a ponowne uruchomienie produkcji wymagało z pewnością sporo czasu, czyli nie zaczęła się ona natychmiast po 1945 roku. Tyle o domysłach związanych z historią, teraz o samym odkurzaczu. Urządzenie składa się z modułu silnikowego oraz dwuczłonowego drążka, części metalowej i wspomnianej części drewnianej. Spróbujmy je rozmontować. Drewniana część trzonka na pewno jest oryginalna, ma dopasowane okucie, resztki czarnej farby, zaczepy do zwijania kabla, jest też zaczep do ewentualnego powieszenia odkurzacza na ścianie i jest też takie małe ucho do podwieszenia worka. Tutaj brakuje sznurka, który prowadził od worka do tego zaczepu. Kabel w oplocie zapewne jest oryginalny, taki też najchętniej chciałbym zostawić, zobaczymy, czy on będzie działał. Natomiast wtyczka na pewno jest wymieniona, jest to polska wtyczka z napisem Made in Poland. Ten element drążka nie od razu udało mi się wysunąć tutaj z mocowania na korpusie odkurzacza. Zorientowałem się zresztą, że to mocowanie praktycznie się tutaj nie trzyma. Ono musiało się, nie wiem, odlutować albo odspawać. I zostało na drążku, namęczyłem się trochę, żeby je zdjąć, w końcu musiałem odrobinę podgrzać to wszystko palnikiem gazowym i wtedy udało już mi się to w miarę łatwo zdjąć. Do tego odkurzacza nie mam niestety żadnych akcesoriów, nie mam nawet ssawki do niego, podobno pasowały tutaj akcesoria firmy Progress. Możemy później spróbować założyć na niego na przykład ssawkę od radzieckiej Czajki. Wiem na pewno, że polskie ssawki od odkurzaczy z Rzeszowa tutaj nie pasują. Zdejmijmy worek na kurz. Ciekawostką jest to, że do wyposażenia tych odkurzaczy, tak jak przynajmniej przeczytałem, należała także grzałka montowana właśnie po zdjęciu worka na wylot powietrza, która służyła jako suszarka do włosów. Tylko że inaczej niż jak na przykład w polskich odkurzaczach powojennych Gamma 2 czy Alfa K2, ten odkurzacz nie ma gniazdka do zasilania takiej suszarki i suszarka miała po prostu oddzielny kabel i włączana była do gniazdka w ścianie, chociaż widziałem w internecie fotografię modelu Electro Baby z takim dodatkowym gniazdkiem dla grzałki do włosów, zamontowanym pewnie już jakimś chałupniczym, domowym sposobem, a nie fabrycznie tutaj na kablu zasilającym. Ok, zajrzyjmy może do środka tego odkurzacza.
Silnik troszkę przeczyściłem. Warto oczywiście tradycyjnie sprawdzić stan szczotek. OK. Druga. Także zupełnie w porządku. Sprawdźmy włącznik. Działa. Szczotki przewodzą prąd, włącznik działa. OK, teraz pora na przymocowanie tutaj tego uchwytu trzonka. Moim zdaniem był on przykręcony albo przynitowany w tym miejscu do obudowy. Ze środka wypadła główka nitu, także myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie tutaj ponowne przynitowanie. Zaopatrzyłem się w ręczną nitownicę. Użyję nitu o wymiarach 3 na 2 mm szerokości na 6 mm długości. On tutaj bardzo ładnie wchodzi. Okay. Główka nitownicy 3,2 mm. Trzyma się naprawdę mocno, elegancko. Tutaj we wnętrzu odkurzacza wydaje się, że wszystko jest już w porządku. Rzućmy teraz okiem na kabel. Najważniejsze pytanie, czy go wymieniać, czy nie. Z jednej strony mam ochotę go wymienić na taki pasujący kabel w oplocie nowiutki, który mam. Z drugiej strony chętnie zostawiłbym oryginalny. Boję się trochę, czy gdzieś tutaj nie będzie przebicia. No ale obejrzyjmy ten kabel. Nie widać jakichś większych załamań. Sprawdźmy wtyczkę. Na pewno skrócę ten kabelek troszkę. Chciałbym zobaczyć, w jakim stanie są przewody idące w oplocie. Nie, tutaj izolacja przewodów jest kompletnie sparciała w środku. To jest za duże ryzyko, używanie tego kabla. Cała izolacja z nich schodzi, także ten kabel pójdzie do wymiany jednak. Odłożę go być może do jakiegoś pudełka, opiszę, że był on oryginalnie używany w tym odkurzaczu, ale boję się go używać. Damy nowy, mam chyba 2,5 metra całkiem fajnego, nowiutkiego kabla w oplocie.
kabel jest odcięty. I zakładamy nowy kabel. Zabezpieczę go termoskurczką. Tutaj z jednej strony włącznika wchodzi kabel z kabla zasilającego i z kondensatora, do drugiego bezpośrednio z silnika. Tutaj na kable dam takie końcóweczki, które tak naprawdę wystarczy zacisnąć, nawet nie trzeba ich przylutowywać. No, elegancko się trzyma, jeszcze druga. Z jednej strony idą te, a z drugiej strony ta. Super. No i przełącznik mamy z powrotem zrobiony. Można to wszystko teraz znowu wmontować. Podkładka. Zakręcamy. Dobrze, mamy podłączony przełącznik, mamy doprowadzony nowy kabel. Myślę, że spokojnie możemy teraz powoli zamykać obudowę. Zrobię jeszcze jedno zdjęcie, żeby mieć te wszystkie połączenia udokumentowane. Ostrożnie, żeby nie poodrywać przewodów. Znowu termoskurczka, która zabezpieczy oplot przed rozplataniem. Przejrzałem to, co mogłem, przejrzałem wyłącznik, przejrzałem szczotki, wymieniłem kabel, sprawdziłem multimetrem. Wydaje mi się, że nie powinno tutaj być żadnego przebicia. Myślę, że możemy się odważyć i podłączyć ten odkurzacz. Okay.
bardzo fajnie, przełącznik okazuje się działa, ciągnie może nie jakoś super, ale całkiem w porządku, dmucha też nieźle. Bardzo się cieszę, myślę, że mogę teraz troszeczkę wełną stalową podczyścić tą obudowę, wyczyścić worek, zmontować trzonek i będziemy mieli ten odkurzacz gotowy. Nie chcę tego odkurzacza bardzo polerować, ponieważ jednak ta patyna jest całkiem fajna, ale on jest po prostu brudny i podrdzewiały w niektórych miejscach, także warto go delikatną wełną stalową podszlifować. Jeżeli chodzi o ssawkę, poszukałem i przyniosłem ssawkę, którą kupiłem z odkurzaczem Progress z lat 30. Tym z fabryki Mauzi Pfeiffer. Nie byłem pewien, czy ona jest od niego, ale później widziałem na zdjęciach w internecie i wydaje mi się, że jest to oryginalna niemiecka przedwojenna ssawka. I cóż, pasuje idealnie na odkurzacz Electro Baby z tej samej fabryki. Bardzo się cieszę. Jeżeli chodzi o ten drewniany drążek, nie będę go malował na czarno, on powinien zachować ten stary charakter, ale zabezpieczę go troszkę woskiem do drewna. Nie mam małego pędzelka, ale mogę to zrobić też po prostu kawałkiem papieru. Pora zmontować urządzenie. Tutaj brakuje jeszcze sznurka trzymającego worek. Nie ma problemu, albo zrobię to na grawkę, albo doszyję tutaj kawałeczek materiału, sznurek i będzie się on bardzo ładnie trzymał. Do celów wystawienniczych takie worki można wypełnić na przykład folią bąbelkową, ale ja przedtem jeszcze chciałbym sprawdzić, czy teraz urządzenie po zmontowaniu działa. Bardzo się cieszę z przemiany tego odkurzacza. Na początku nagrania pokazywałem Wam taki właściwie niepozorny rupieć, nie wiadomo było, czy w ogóle działa, a wyszedł z tego naprawdę bardzo fajny eksponat do kolekcji. Moim zdaniem bardzo sympatyczne jest to, że te dwa urządzenia pochodzące ze starej niemieckiej fabryki po wielu dziesięcioleciach spotkały się akurat w Polsce. Mam nadzieję, że dołączy do nich niebawem jakiś inny egzemplarz odkurzacza Progress. Może nawet uda mi się znaleźć jakiś inny egzemplarz tego odkurzaczyka Electro Baby. To tyle na dzisiaj, a w następnym nagraniu albo w jednym z następnych nagrań
wrócę do litewskiego Saturnasa i zajmę się wymianą szczotek, które były tam bardzo zniszczone. Chciałbym Wam pokazać, jak ten odkurzacz działa, jak odkurza. I tyle. Dzisiaj Electro Baby i ja pozdrawiamy, dziękujemy, żegnamy się i do następnego razu. Cześć!